Rynek budżetowych mikrofonów bezprzewodowych stale się powiększa, dzięki czemu możemy znaleźć coraz więcej tanich zestawów mikrofonowych stworzonych głównie dla początkujących twórców. I taki też właśnie zestaw niedawno podesłał mi Mozos do testów. Jest to dokładnie MX1 Dual, kosztujący zaledwie 250 zł lub 150 zł, jeżeli zdecydujecie się na wersję single, czyli bez drugiego nadajnika. Jakie są mocne strony tych mikrofonów, a jakie wady? O tym zaraz Wam opowiem. Na początku szybki unboxing. Po otworzeniu pudełka wyciągamy z niego etui, w które zapakowany jest cały zestaw składający się z 2 nadajników, odbiornika, 2 deadcatów do założenia w wietrzną pogodę, podwójnego kabla USB-C do ładowania, zwykłego kabla USB-C oraz drugiego Lightning do połączenia ze smartfonami, 2 kabli mini jack, z czego jeden służy do podłączenia do kamer czy aparatów, a drugi na przykład do laptopów czy smartfonów ze złączem jack. No i na końcu jest jeszcze krótka instrukcja. W tym momencie chciałbym zaznaczyć, że dźwięk, który słyszycie od początku filmu, jest nagrany właśnie przez ten zestaw i nie jest poddany żadnej obróbce. Także jest to całkowicie surowe audio nagrane przez aparat, więc już teraz możecie oceniać, jak podoba się Wam jakość tych mikrofonów. Urządzenia wykonane są z plastiku, który po bokach oraz na tyle ma delikatnie chropowatą strukturę, natomiast na froncie jest to powierzchnia błyszcząca, która wydaje się, że z czasem może zacząć zbierać rysy. Klipsy mają szerokość pasującą do wsunięcia na gorącą stopkę, co ułatwia montaż na aparacie czy klatce operatorskiej, nawet takiej do smartfona. Odbiornik posiada 2 wyjścia audio, cyfrowe przez USB-C oraz analogowe przez mini jack. Oprócz tego znajdziemy też drugie dodatkowe złącze mini jack, aby podłączyć słuchawki do podsłuchu. Są też 2 przyciski do zmiany głośności wyjścia analogowego oraz diody informujące o ładowaniu i połączeniu z nadajnikami. W nadajnikach dzieje się już trochę więcej. Ze złącz oprócz USB-C do ładowania mamy także mini jack, ale niestety nie służy on do podłączenia dodatkowego mikrofonu krawatowego, a jedynie do podsłuchu w taki sam sposób jak przez odbiornik, a więc po podłączeniu tutaj słuchawek będziemy słyszeć dźwięk z obu nadajników, a nie tylko z tego, do którego się podłączymy. A skoro nie ma tutaj możliwości wpięcia dodatkowego mikrofonu krawatowego, to oznacza, że ten sporej wielkości nadajnik musi być przyczepiony do ubrania gdzieś w pobliżu ust. I już pomijając same kwestie estetyczne ze względu na dosyć duży rozmiar, to waga 26 gramów sprawia, że przy niektórych luźniejszych koszulkach czy na przykład sukienkach ten nadajnik może po prostu dosyć sporo tutaj latać, gdy będziemy się poruszać. Z dodatkowych funkcji w mikrofonach znajdziemy przycisk odpowiadający za włączenie funkcji reverb, czyli dodawania pogłosu, który teraz słyszycie. Jest też funkcja Bluetooth pozwalająca na podłączenie smartfona, z którego możemy na przykład puścić muzykę, aby nagrywała się w tle razem z naszym głosem. I może pokażę teraz, jak to działa. Włączę drugi nadajnik, do którego połączę telefon przez Bluetooth i odpalę jakąś muzykę. Dobra, i w tym momencie powinniście już słyszeć muzykę. Mam nadzieję, że nie jest ani za cicho, ani za głośno. W każdym razie słyszycie mniej więcej, jak to działa i myślę, że może być to fajna, przydatna funkcja na przykład do prostych transmisji na żywo. Idąc dalej, kolejny przycisk służy do zmiany głośności danego mikrofonu oraz jego wyciszenia, a dodatkowo naciskając przycisk Power aktywujemy funkcję redukcji szumów. I do tych 2 funkcji brakuje mi jakiejś diody informującej. Jak widzicie, są tylko 4 diody i odpowiadają kolejno za status połączenia z odbiornikiem, funkcję reverb, bluetooth oraz ładowanie. Nie ma nic, co informowałoby nas o tym, czy mikrofon jest wyciszony, czy nie, czy funkcja redukcji szumów jest włączona, czy też nie. Także jest to według mnie dosyć istotny brak. A wracając jeszcze na chwilę do przycisków. Słyszeliście to? To stukający przycisk Power, także lepiej nie skaczcie z tymi mikrofonami w trakcie nagrań. Zrobimy sobie teraz test zasięgu. Producent deklaruje, że powinien on wynosić do 40 metrów, gdy w linii prostej między nadajnikiem a odbiornikiem nie ma żadnych przeszkód. A więc ja za chwilę zacznę się oddalać, jednak będę szedł do Was tyłem, dlatego też ja będę przeszkodą między nadajnikiem a odbiornikiem, ale na określonych odległościach co 10 metrów będę się odwracał przodem i będziemy sprawdzać, jak to
działa. A więc zaczynamy. Mam telefon, żeby mierzyć sobie odległość. Na początku udam się na około 10 metrów i wtedy odwrócę się przodem. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze problemów. Odwracam się przodem. Czy mnie słychać? Karolina pokazuje, że mnie słychać, więc idziemy dalej. Teraz na odległość. Odwróciłem się przodem. Nadal mnie słychać. Karolina pokazuje, że wszystko jest git. Więc... Okej, dobra. Zobaczymy, w którym momencie będzie mnie słychać. Coś chyba już się pojawia. Dobra, i chyba już powinien być dźwięk. No dobra, więc wychodzi na to, czyli jeżeli odwrócę się tyłem, jeżeli ja jestem przeszkodą między nadajnikiem a odbiornikiem, to do niecałych 10 metrów, a jeżeli żadnych przeszkód nie ma, to prawie do 30, trochę mniej niż 30. Ok. Dobra, zrobimy sobie jeszcze szybki test usuwania szumów. Są dzisiaj dobre warunki do tego, bo trochę wieje, jesteśmy na dodatek obok autostrady, także trochę tego szumu tutaj słychać. A więc tak, naciskam przycisk, czy usuwanie aktywowało się, Karolina potwierdza. No niestety, tak jak wcześniej wspominałem, nie ma żadnej diody, która by informowała o tym, czy usuwanie szumów jest włączone, czy też nie, więc dobrze jest mieć kogoś, kto stale monitoruje audio, które się nagrywa. Ogólnie dobrze jest mieć kogoś takiego, ale w przypadku tych mikrofonów wyjątkowo, bo wystarczy, przez przypadek naciśniecie ten przycisk i może się okazać, że nagracie dźwięk z tą funkcją, a wcale tego nie chcielibyście. Naciskam drugi raz, ponieważ są dwa poziomy usuwania szumów. Teraz włączył się drugi, mocniejszy i prawdopodobnie jeszcze większa część mojego głosu jest wycięta niż wcześniej. No a teraz ta funkcja wyłączona i według mnie usuwanie szumów owszem działa, szumy znikają, ale wycinane jest też zbyt dużo mojego głosu i osobiście raczej do swoich filmów nie używałbym w tych mikrofonach tej funkcji. A więc podsumowując, Mozos MX-1 to naprawdę dobre mikrofony na start dla początkujących osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z nagrywaniem i nie chcą wydawać od razu dużych pieniędzy na sprzęt. Póki co, szczerze mówiąc, w tym budżecie nie spotkałem się z mikrofonami o lepszej jakości dźwięku niż właśnie ten Mozos. Oczywiście nie jest to zestaw bez wad. Kilka rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, się znajdzie, no ale szukając tanich rozwiązań, po prostu musimy się pogodzić z tym, że musimy pójść na pewne kompromisy. Ale i tak to, co jest najważniejsze w mikrofonach, czyli jakość dźwięku, stoi tutaj w Mozosie według mnie na bardzo dobrym poziomie w tej cenie. Wiele zestawów bezprzewodowych w podobnym budżecie jest też ograniczona co do możliwości podłączenia do różnych urządzeń. Na przykład kupujecie mikrofony z USB-C i tylko do urządzeń z USB-C możecie je podłączyć. Natomiast Mozos, jak widzicie, można podłączyć pod USB-C, Lightning, jack 3,5 mm, także nie jesteśmy tutaj ograniczeni do jednego złącza. Niech nie zmyli Was też moja opinia o redukcji szumów, ponieważ uważam, że redukcja szumów działa słabo we wszystkich tanich zestawach. Po prostu w niektórych jest bardziej słabo, a w innych jest mniej słabo. Taka jest przynajmniej moja opinia, więc to nie jest tak, że Mozos z tego nie ogarnia. To raczej kwestia wszystkich tanich zestawów. Także to by było na tyle ode mnie. Link do MX-1 Dual oraz MX-1 Single znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Was też do odwiedzenia mojego Instagrama i TikToka. Linki także są w opisie pod filmem. No i do zobaczenia w przyszłych materiałach.